Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Siemensa ST60. Telefonik został wyprodukowany w 2004 roku, to już posiada 16 lat. No i tak jeszcze Wam pokażę, jak on wygląda. Tutaj spójrzcie, na bocznych ściankach nic nie posiada. U samej góry tylko otwór na naszą smycz. Na samym dole port ładowania tutaj Siemensowy. Od lewej strony tutaj mały otwór na nasz mikrofonik. I na tylnej ściance widzimy aparat fotograficzny, w tym przypadku jest to oczywiście VGA 0,3 bądź 0,1 megapikselowy, szkiełko, które niegdyś służyło jako funkcja latarki oraz otwory na nasz główny głośnik. Tu jeszcze widzimy zaślepkę antenkową. I to tyle, jeśli chodzi o ten Siemens. Tu oczywiście na przedniej ściance widzimy nawet dość spory wyświetlacz, otwory na nasz głośniczek od rozmów oraz tutaj w tym przypadku jest joystick. No i teraz zabieramy się do demontażu tego modelu, ale sobie jeszcze zobaczymy może przy okazji tutaj na naszej nalepce informacyjnej Siemens ST60 został wyprodukowany w tym przypadku Chiny, ale już widzieliśmy Siemens z Węgrów, wyprodukowane na Węgrzech, wyprodukowane w Niemczech i w innych państwach również. I to tyle tak naprawdę. Tu jeszcze widzimy imię naszego telefoniku, oczywiście kartę SIM, tutaj złącze naszej baterii, ale w tym przypadku tutaj nie ma baterii, żeby pokazać, jaka bateria w ogóle tutaj była w tym modelu obsługiwana. I zabieramy się tutaj do odkręcenia na śrubeczek. Tu jest jedna i druga śrubeczka. W tym przypadku odkręcamy to tutaj Torxem T5H. No i sobie jedziemy tutaj. Jedna. I druga. Sobie odkładamy je na bok. Teraz oczywiście podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę. Telefon jest tutaj oczywiście prosty w demontażu. Tu sobie jedziemy do samej góry. To samo robimy po drugiej stronie. No i tu już mamy naszą przednią obudowę. Te klawisze nam troszkę odeszły. Tutaj spójrzcie, nasz wyświetlacz, tu mamy wszystkie nasze widzimy elementy. Tu mamy jeszcze dwie śrubeczki, więc sobie je odkręcimy. Są to one tego samego rozmiaru tutaj i tej samej tutaj szerokości, jeśli chodzi o Torxa. Sobie odkładamy na bok i podwadzamy tutaj te wszystkie elementy, tutaj wybijamy i wyciągamy to wszystko. Tutaj spójrzcie, tu jest zapinka naszego aparatu. To tak śmiesznie zostało to troszkę inaczej skonstruowane niżeli w innych Siemensach. No można trochę powiedzieć, że jest troszkę bardziej zaawansowanie niżeli w innych. Tu mamy trochę dużo miedzi. Ten nasz wyświetlacz jest w tym przypadku wymienny. Tu wystarczy go podwadzić naszą tasiemkę. I tutaj widzimy blokadę. Ta blokada tu jest dość lekko, można ją podwadzić i z jednej i z drugiej strony. I łatwo nam tutaj wyświetlacz odchodzi od płyty głównej. Tu jeśli chodzi o głośniczek od rozmów, jest lutowany, tutaj spójrzmy z płytą główną, więc sobie go tak prosto nie wymienimy. Tutaj ramka, musimy najpierw wyciągnąć naszą nakładkę joysticka i wyciągamy też naszą ramkę, która jest tutaj wpięta w płytę. Jest ok. Tu joystick oczywiście jest podobnie jak w Sony Ericssonach, musimy go lutować, zgrzewać. I tu widzimy inne elementy, które są zakryte. Przedstawia się blaszki osłaniające. Tutaj nasze złącze od baterii.
złącze naszego ładowania, to wszystko jest spojone wraz z płytą główną, więc tak prosto sobie tego nie wymienimy, jeśli chcemy. Teraz sobie zobaczymy jeszcze te inne elementy, które są schowane tutaj wewnątrz. Tu musimy sobie jeszcze raz rozpołowić nasz tył. Tutaj zobaczcie, nam już puszcza, więc sobie to rozpoławiamy. I tu mamy dość dużych rozmiarów wibracje. Tu się znajduje. I element tutaj aparatu anteny zasięgowej. My sobie spróbujemy to jeszcze wymontować. Ale jak to wymontować, żeby to... Ok, tu widzimy, tu jest jeden zaczask i tu jest drugi. My musimy sobie to wybić. Te nasze zaczaski albo tutaj podwadzić. Spróbujmy sobie tak. Wybić do góry. I jest tutaj ok. No i tak to wygląda. Tu pod spodem jeszcze mamy głośniczek główny. Nasz aparacik i tutaj całe te złącze naszej antenki zasięgowej. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu, o tego Siemensa tutaj ST60. I teraz tutaj ponownie zamontujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy tutaj z powrotem te nasze elementy. Tutaj widzicie, musimy tutaj sobie wsunąć. Żeby tutaj nie uszkodzić naszej taśmy, musimy tutaj wsunąć i dopiero wtedy możemy mocować te właśnie blokady. Tu jest jedna i tutaj jest druga. Niby takie proste, ale uwierzcie mi, że jeśli tego nie zrobicie, to możecie uszkodzić tą taśmę. To jest też bardzo ważne. Tutaj mocujemy nasze tej blokady i łączymy tutaj te dwa elementy. Już tu mamy jedną całość. Tu jest fajne, że nie musimy już tutaj odmierzać tego złącza do naszej płyty głównej, by to łączyć. Tylko to jest tak idealnie odmierzone, że nie musimy tutaj kombinować. Teraz sobie może zamontujemy na płycie głównej z powrotem wszystkie te elementy, które wcześniej zostały zdemontowane. Tutaj założymy sobie tą ramkę. Tutaj musimy od samego dołu, tutaj są zapinki. Tu jest jedna i druga. My sobie to zapinamy. Jest ok. Teraz sobie wkładamy nasz wyświetlacz. Tu możemy od razu już założyć tę nakładkę joysticka, aby nam to wszystko nie wypadywało. Ok. I tutaj zakładamy nasz wyświetlacz. On musi tutaj być z tej strony. Tak było. Tak, z tej strony był. I go tutaj mocujemy na naszej płycie głównej. Tutaj jest ok. Wszystko już fajnie się ułożyło. Tutaj blokady nasze. Tu jest jedna blokada, tu jest druga blokada. Powiem szczerze, że lepiej widać w tym świetle tutaj tego reflektora, niżeli w ciągu dnia, jak jest pochmurnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak nagrywam. Może inaczej wyjdzie, jak później sobie ten film puszczę, zobaczę, jak to wyszło. Tutaj widzę coś nie tak z tym wyświetlaczem. Taki jest dość ciemny. Sobie go przetrzemy. I zakładamy na swoje tutaj miejsce w nasz korpusik. Tutaj wciągamy. Tutaj musimy odpowiednio założyć, żeby nam dobrze weszło. Tutaj wszystko jak być powinno. A teraz sobie przekręcam nasze śrubki, tutaj dwie. Tutaj bez obaw, na pewno sobie nie pomylimy śrubeczek, dlatego że wszystkie są w jednakowych
zauważyłem rozmiarów, tutaj wielkościowo, czy długościowo i szerokościowo. Szerokość i właśnie długość jest taka sama. Zakładamy z powrotem naszą przednią obudowę. Tutaj jeszcze nie sprawdziłem, ale chyba nie od samej góry musimy to zrobić. Prawdopodobnie tak jest, od samej góry. I przykręcamy tutaj ostatnie dwie śrubeczki. Jedna już jest i jeszcze jedna jest. I jeszcze nasza zaślepka oczywiście tutaj, która tu powinna być, nam wypadła przy okazji, jak go tutaj demontowaliśmy. No i to wszystko, to jeśli chodzi o prawidłowy demontaż tego Siemensa ST60 z 2004 roku. Tutaj sami widzieliście, że telefon naprawdę bardzo prosty, tak jakbyśmy go tutaj na luzie demontowali, to myślę, że spokojnie, około 5 minut jakbyśmy sobie wymienili daną swoją część, tam wyświetlacz czy inny element. Ja to robiłem, widzicie, w 11, prawie 12 minut, dlatego że też omawiałem pewne rzeczy, tak z większą. I dlatego tak mi długo zeszło. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz oglądania filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. I to wszystko. Cześć.